według tego wskaźnika tutaj masz obrobiony areał, co żeśmy wtedy jechali. Zaczęliśmy i warto mieć z boku na razie koło tej ścieżki, żeby nie po tym oborniku opon nie brudzić. I w pewnym momencie po prostu tam jedziesz i zaczniemy od punktu tego, w którym żeśmy skończyli. Wcześniej chwilę, że mniej więcej wiedział jak to. Pracujemy teraz bez section control, czyli nie załączy nam zapłon, prawidłowo powinien sam załączyć w momencie jak jedziemy, jakbyśmy na nieobrobiony areał. Teraz otworzysz zasuwę spiętrzającą, spokojnie możesz ją dźwignąć. Ona powinna się na zaplanowaną wysokość otworzyć 1,50 m. To się otwiera, bo widać tutaj ile jest. Tak, tak. 1,20 m, 1,30 m. Jest? Zaczyna już rozrzucać, ale to tam materiał, który to tyle co było. Jeszcze taśma nie idzie. Bo w momencie jak będziemy mieli już ten moment, który zaczynamy, to nadusisz ten na dole, tak tutaj jest. automat. Z kropeczką. Tak? Trzymasz teraz obroty. Tak jest. Drogie. Puszczam. Tam może się pomału włączyć. Nie przestawiliśmy na te 15 ton. A ile jest? 10. To moment byśmy musieli... Nie, ja to w biegu zrobię. Tutaj? Ile tu jest? 10. To piszemy... 15. 5 i on. I on już to zmienił. I on już to zmienił. Jaka tam jest prędkość? 1,93. Oj, to jest dawka. Ja cię kręcę. Robi wrażenie. Zaraz wyjedziemy ścieżkę obok. Mieliśmy prawie 10 ton załadowane na rozrzutniku. A, bo ja nie popatrzyłem ile. Tak. 9,90. Pojedziesz kawałek na wprost i wyłączymy, nie? I wycofamy wtedy. Tak. To wyłączysz tym... Kropeczką. No. Ja już. Teraz tak, musisz przy cofaniu zablokować ośkę. Tam jest u góry. Trzymaj chwilę, olej, chwilę przytrzymaj. Ale zmieniła się kłódka. No okej, no to tam możesz cofać. Na zakręcie uważaj z wamkiem. Jaką ścieżkę wjeżdża? To na pełnej szerokości. Na pełnej chciałbym wjechać. No, ale robimy jakąś zakładkę? No, Nie, nie wiem, musimy zmierzyć dopiero ile to rzeczywiście rzuca, nie? Czyli jedziemy tym skrajnym mi się wydaje, że będzie dobrze. Dobra. Dawaj, poziom blokuj, żeby ona to ładnie skręcała. I dajemy automat, nie? Ale jeszcze Jak chwilę. już tam wyjedziesz na odpowiednim materiale.
na ten. Na klapę, nie? Jeśli się pojawią, to będzie się przymykał. Bo to można ustawić też z automatu, czyli jeżeli dojdzie do pewnej ustawy sobie warty, załóżmy od tony, czy tona 500, mam je obniżyć 25% w dół, załóżmy ostatnie tona do 500 kg, następne tam pół metra w dół i tak dalej. To też może się automatycznie. Tylko to, my tu nie znamy tego materiału i to na dużych areałach jest. No za mały kawałek, żeby się bawić. Znaczy za małe ilości, żeby to wszystko ustawiać, bo to można raz wszystko ustawić, a potem z tych dobroci, z techniki korzystać. Jak zacznie się pojawiać, żeby tu kamieniami koszywa nie poszło, to nie lepiej. Przyleciał nawet, patrz. Żeby go kamień nie trafił. Twardy jest. Potem uważaj, uciekaj. O. Pomalutku przylegać za chwilę, bo się pojawiają niebawem. Piszczy? Chyba za mocno ją przymknąłem od razu. Nie, to nic nie przeszkadza. Jak przymykają, tutaj mówię, dostosowuję sobie większa potrzeba workować, już masz prędkość taśmy ponad 2 metry na minutę, bo on cały czas bierze wysokość ładunku i utrzymuje tą wartość, która tam rzeczywiście chyba już jest pusto, nie? Tak jest. No, wyłącz, a co naciskasz? Zamykanie zasuwy. Okej, wyłączyłeś taśmę? Wyłączyłem. Okej, kawałek możesz też wyłączyć i za chwileczkę go otworzymy, z tyłu zobaczymy, czy jakieś śruby nie są pozrywane i tak dalej, nie? O, jeszcze żadna łopatka, nie Dawid? Jeszcze nie. Nie ma tyle kamieni, jak są to wielkie. No tutaj był jeden, czyli Jeden. Tam zobacz jaki sabotaż Marek zrobił. Tam kurwa z 10 kamieni będzie. Andrzej, Koppunkt, ale nie was. Możesz pozamykać Dobrze. obydwie te klapy, uwaga panowie. Nie ma materiału, który przelatuje nad łapami talerzy. To wszystko musi zostać tu dołem przerobione. To jest ciężki, słomiasty obornik taki. On jest na sianie. A sianie to jeszcze trudniejszy No, materiał, trudniejszy. bo słoma to Te się siano wie. pewnie takie nie porosło to... I to kosztuje, rozdrobnienie jest, ale kosztuje konie. No niestety nie, ale ta możliwość szerokości zmiany nadal mimo wszystko jest. Tak, tylko że trzeba przezbroić maszynę. Uzbroić łopatki. Tak, Od ustawienia łopatek. każda łopatka, zobacz, Paweł, tutaj ma szereg otworów i możesz ją Czyli to wycofać. są te otwory, które decydują Czyli o tą tym. śrubę luzujesz, tutaj jest ta 16 śruba jest na zawiasie, Aha. tylko robimy to symetrycznie, nie robimy jedną pojedynczą Czyli łapkę. to jest tak zwana punkt swobody. Tak, tutaj jakby na zawiasie, tam jest tulejka w środku, I gruba tylko ta śruba decyduje o tym, że po przestuwieniu i w instrukcji jest mniej więcej opisane jaki to daje efekt. Nie ma takiego precyzyjnego, bo każdy materiał rzuca się inaczej. Załóżmy przy tym ustawieniu jeden materiał poleci na 16 metrów, powiedzmy standardowy adapter, nie V-split, tylko standardowy. Tak. I załóżmy masz materiał, który będzie taki słomiasty obornik, on poleci na 14-15 metrów, Tak. to rzeczywista szerokość robocza, a będzie o takie masełko ciężki przeleżakowany, on poleci 24-26 przy tym samym ustawieniu, czyli nie można określić, że Czyli jak gdyby to ustawienie zawsze musi być dedykowane w zależności jaki materiał mamy.
Nikt nie zmniejsza szerokości roboczej, bo każdy chce jak najmniej podnieść tego pola. To jest logika. Chyba że faktycznie będziemy mieli takie kawałki, że 12-metrowe paski i wtedy, no dobra, sąsiadem się nie lubię i troszeczkę jemu tam nie chcę mu posypać. No bo siew graniczny, rozrzut graniczny, bo to tak trzeba powiedzieć, bardzo elegancko było widać, że działa, nie? Że naprawdę odcina jak gilotynę. Siew graniczny w sumie służy do tego, po pierwsze właśnie od granicy, ale zawsze zauważ, że rozrzucamy obornik na zakładkę. Nie ma tak, że ci spadnie na pełnej szerokości. Ja wiem, tylko że zawsze wiesz, siew graniczny był o tyle istotny, że jak go nie miałeś, no to przerzucałeś. No tak. Albo skraj miałeś niedorzucony. Dokładnie, A teraz masz, dzięki temu masz ten bok że od boku do nawożony. do boku jest do nawożony. To jest tak, Bo to jest bardzo istotne, nie? No bo... Ja to mówię, że siew graniczny to robi ten dodatek dla nie do orania, do pryskań. Te rogi są nigdy takie niedopracowane. To Tak, kompromis. to widać na polach. Takie zwieńczenie, taki dodatek, bonus. Więcej obornika od krawędzi, to wtedy to fajniej to się wszystko zachowuje. No ale I tam wtedy całe pole jest równe, no bo to też ma znaczenie, Andrzej, bo jeżeli masz niedokarmienie na skrajach pola, czy to przy wejściu, czy przy wjazdach, czy przy czymś, to stan uprawy jest słabszy i mniejsza odporność roślin i rozwój chorób grzybowych i innych. Także to ma znaczenie kolosalne, żeby od skraju do skraju pola to pole było w dobrej kondycji i dobrze owocowało, dobre plony dawało. To ma znaczenie, szczególnie kiedy w Polsce mamy bardzo mocno rozdrobnione te pola, nie? Świadomość rolników na dzień dzisiejszy już jest większa. Tak, Kiedyś wykiprował ładowarką, prawie że rozepchał po polu i było tam średnio, czy tak, czy siak, a dzisiaj ta precyzja, równomierność rozrzutu, te systemy, które tu według wagi, mało tego, tu możemy, jakbyśmy mieli zmapowane pole, tej próbki gleby pobrane, to ten system będzie z taką mapą. Nie reagował. Tak, będzie reagował, będzie to nawożenie. Ale tak czy tak, już przy tych systemach isobusowych bezwzględnie jest potrzebne tak zwany obrys pola. Nie, to jest, jeżeli chcesz, bo tu mówimy mapowanie pola. Znaczy nie chodzi mi o mapowanie pola z punktu widzenia dawkowania, tylko mi chodzi o to, że dla wygody pracy obrys po zewnętrznej daje jak gdyby obraz pola i wtedy już jedziesz sobie swobodnie. Jeżeli jest mała dawka lub materiał rozsiewany nie jest widoczny, ułatwia na pewno to operatorowi pracę, bo aha, w tym miejscu wyłączyłem taśmę, tu mam, dotąd mam obrobiony areał, a z tego miejsca nie muszę. I on to doskonale wszystko widzi jadąc. Ale właśnie ja zwrócę uwagę, że jednak to jest istotne, ponieważ maszyna jest piekielnie wydajna. Ona krócej rozrzuca niż ją się ładuje. Nie jestem złośliwy dla operatora ładowania, jakiegokolwiek by nie był w Polsce, jakakolwiek ładowarka by tego nie robiła. Ta maszyna to robi bardzo szybko. Przy normach rozrzutu, nie wiem, 15, 20 czy nawet 30 ton, no powiedzmy sobie szczerze, przy takiej szerokości roboczej można nie dojechać do końca pola. A ten system, który tu masz zamontowany, daje Ci gwarancję, że wiesz, od którego momentu zacząć. To jest genialne moim zdaniem. Nie masz nadkładania i nie masz niedołożenia. To jest bardzo istotne.